Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze, witam wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj się Witam. troszeczkę potoczymy jak kula, prawda? Bo porozmawiamy sobie na temat kuli z Buga. I chodzi mi o to, czym jest właśnie ta tak zwana kula z Buga i dlaczego narosło wokół niej tak wiele kontrowersji. Tak, jak mówi staropolskie przysłowie, kula daje fula. Nie należy kuli z Buga mylić z kulą z rzeki Bug. Mhm. Jest to miasto w Kolumbii, dość, dość duże, tam 200 kilkaset tysięcy, także spore miasto. No i co się tam wydarzyło? Tam w marcu bieżącego roku sfilmowano przelot dziwnego obiektu. I najpierw się pojawił film. Że jakieś coś dziwnego lata nad Buga, a potem się okazało, że ktoś tą kulę znalazł, że ten obiekt spadł, został znaleziony, został przetransportowany najpierw do miejscowego laboratorium, a później, że tak powiem, te badania stawały się coraz bardziej kompleksowe, zaczęto prześwietlać tą kulę, zaczęto tam dopatrywać się różnych niesamowitych cech na jej powierzchni i tak dalej, i tak dalej. Od czego by tu w ogóle zacząć? Bo ta historia to jest cała saga już na chwilę obecną i w sumie co tydzień, co kilka dni poznajemy nowe szczegóły. Także w takim ogromnym podsumowaniu kula z Buga uważana jest za pozaziemski artefakt, za sondę obcych prawdopodobną, z jakimś przesłaniem na powierzchni. To przesłanie na powierzchni zostało zapisane w postaci takiego, kręgu dziwnych znaków. Tyle, że jest pewien problem zasadniczy, bo pomimo tego, że mamy artefakt, znaczy nie my mamy, badacze mają artefakt w postaci kuli, pomimo tego, że pojawiają się cały czas nowe informacje, to się okazuje, że coś tu śmierdzi albo się nie domyka. Dziwnym zbiegiem okoliczności z tą sprawą kuli Buga, bo ona zyskała ogromną popularność w internecie, nie tylko tym latynoamerykańskim, ale też polskim, tym ogólnoświatowym. Tą historią zajął się Jaime Maussan. To jest taki, nie wiem, czy to mogę powiedzieć i nikt się tu nie oburzy, ale to jest taki trochę meksykański Bernatowicz, facet związany z bardzo wieloma fejkami. To jest człowiek, którego możecie kojarzyć ze sprawą tych słynnych mumii z Peru sprzed bodajże 2 lat i tam też narobił hałasu, narobił szumu, obiecał niesamowite rzeczy, a ta sprawa się jak ciągnęła, tak ciągnie do dzisiaj, prawda? Nic o tym nie wiadomo. Maussan ma taki sposób działania, że zwykle wywołuje sensacje różnego typu, bardzo mocno to wykorzystuje w sieci, i robi wokół tego niezły szum. Także sprawa na chwilę obecną utknęła gdzieś tam w martwym punkcie. Słyszymy ciągle, że jacyś tam naukowcy trudnej do określenia proweniencji, coś o tej kuli cały czas mówią, ale tak naprawdę nic za bardzo nie wiadomo. Co jeszcze warto podkreślić, że jeżeli chodzi o znalezienie tej kuli, to mówi się o 2 osobach, tak? Jedna z tych osób to kobieta, która nagrała ten obiekt w locie. Drugi z tych świadków to mężczyzna, detektorysta, który przypadkiem był wtedy w okolicach Buga, zbierał sobie coś tam na tych wzgórzach, jakieś metale kolorowe, i nagle się okazało, że widzi dziwny obiekt, który krąży po okolicy, a potem spada. Prawdopodobnie ta kula uderzyła w ogóle w druty, w linię wysokiego napięcia, i spadła i ten facet to znalazł, zabrał do domu, ale zaczął chorować, postanowił to przekazać tak jakby swojemu koledze, i ten kolega już skontaktował się z Maussanem, i tak w ten sposób badają tą kulę. Jest tu jednak mnóstwo znaków zapytania, mnóstwo kontrowersji z tym związanych, tyle tylko, że to jest sprawa niezwykle popularna w internecie, która się będzie jeszcze, myślę, ciągnęła przez jakiś czas. Mhm.
No, tutaj się rozśmieszyło mnie troszeczkę, jak powiedziałeś, że gościu narobił wiele szumu i dzisiaj właśnie po wyborach słuchałem, jak jeden relacjonował, że o 21, jak padły wyniki wyborów prezydenta, to Zębaczyński napalił się jak szczerbaty na suchary, no nie? Wtedy, no nie? Natomiast ja tylko politycznie wtrącę jedną rzecz, do czego dzisiaj doszedłem. Doszedłem do wniosku, że jak były wybory prezydenta, to wypełniło się proroctwo z 2011 roku, prawda? Dlatego, że w 2011 roku właśnie padły takie znane słowa: Donald Matole, twój rząd obalą kibole. No i właśnie te proroctwo się wypełniło wraz z wyborami prezydenta, który był tym kibolem, prawda? Tak, Ale no to dobra. jeszcze wiesz, jeszcze trzeba poruszyć temat Jackowskiego, który twierdzi, że przewidział wybór Nawrockiego. No trudno mówić o byciu jasnowidzem, kiedy masz szansę 50/50, żeby trafić, kto zostanie prezydentem, prawda? Wiesz, no i warto jest przewidywać już po, nie? To są takie proroctwa vaticinium ex eventu, no nie? Że ja to wiedziałem, nie? No, ale to już jest inna sprawa. Wróćmy do naszej kuli z Buga. Jak ona w ogóle została znaleziona i jak wygląda oficjalna i ta mniej oficjalna historia jej odkrycia i badań nad nią? Wiesz, to już trochę powiedziałem na ten No. temat. No ta oficjalna historia jest taka, że pewien mężczyzna, bodajże o imieniu Jose, znajduje tą kulę, jest detektorystą, ona po prostu wpada w krzaki. Mhm. Widać to na kamerze, to wszystko jest kręcone. Ona leży sobie w zaroślach, on ją podnosi, mówi, że ta kula w ogóle jest zimna w dotyku strasznie, ale kiedy oni ją polewali wodą, no to okazuje się, że ta woda wyparowywała. On ją zanosi do domu, potem to odchorowuje w jakiś sposób, boli go tam głowa, czy nie wiadomo co, no i przekazuje tą kulę przedstawicielowi, swojemu znajomemu, który jest właścicielem firmy produkującej detektory, wykrywacze metali. No i oni tam to badają, wiesz, badają w taki sposób, że po prostu uderzają w tą kulę młotkiem i tak dalej. No, śmiech na sali trochę, szczerze mówiąc. Przypalają ją palnikiem, podgrzewają powierzchnię, wiesz, oni na przykład podgrzewali powierzchnię palnikiem, wylewali na to wodę, no i jak normalnie, no para szła, ale oni stwierdzili, że nie, że to inaczej jest, że ta kula jest tak zimna, że tą wodę wyparowuje. No wiesz, to stek bzdur był generalnie. Kiedy się o tym słucha, to no brzmi śmiesznie. Jeszcze śmieszniej jest, kiedy się ogląda te filmy z kulą z Buga, jak ci faceci to przedstawiają. Potem zawiadamiają Maussana, no i Maussan już uruchamia te swoje wszystkie, wiesz, kontakty. Pojawia się pewien badacz, pewien radiolog, który prześwietla tą kulę, rzekomo facet z jakimś tam doświadczeniem, no i bo ta kula, co trzeba powiedzieć, ona jest metalowa. Metalowa, ona ma na powierzchni taki, ona wygląda tak, jakby była sklejona z dwóch części, tak, i ma na powierzchni taki rancik, w miejscu tak jakby spojenia tych dwóch części, tam są takie dziurki, takie perforacje, a ona jeszcze na samym tak jakby biegunie ma takie, wiesz, to jest po prostu wytrawione albo wyryte, wygrawerowane, coś, co przypomina chip, jakiś układ scalony i wokół tego układu scalonego są nity i tam jest jakiś napis, tak, czyli to wygląda tak, jak się przypatrzymy temu, wygląda na taką odpustową robotę, wiesz, to jest tak badziewne, że jak się na to patrzy, to człowiek sobie może się tylko uśmiechnąć, no. Ale no, wiesz, weszło do mainstreamu, mnóstwo ludzi się tym zainteresowało, no i po prześwietleniu tej kuli się okazało, że tam w środku mają być jakieś inne struktury, jakieś tam inne kule, no ale tak naprawdę oni to pokazali to prześwietlenie, pokazali ten skan, na tym skanie widać, że tam nie ma żadnych kul w środku, tylko to są po prostu nity. One nie są w środku, tylko one są przy powierzchni, czyli ktoś tam, wiesz, przynitował jakiś kawałek metalu i w tym metalu wytrawił albo wygrawerował coś, co wygląda na procesor. No generalnie to historia jest dość grubymi nićmi szyta co najmniej. Tak to wygląda i taka jest oficjalna historia. Natomiast nieoficjalna jest taka, że ten nabywca kuli, nie znalazca, ale ten nabywca twierdzi, że rząd robił podchody, no chciał przejąć tą kulę kolumbijską, ale on nie dał, bo się bał, że zniknie, no ale postanowił zawiadomić Maussana, jakby nie miał kogo,
Mausan nie cieszy się dobrą opinią. Tak naprawdę jest człowiekiem w znacznej części, inaczej, jest człowiekiem przez znaczną część środowiska ufologicznego traktowany z przymrużeniem oka i wiesz, kolejna zabawna rzecz. Tutaj Mausan przyjeżdża i wiesz, no wielkie badania, wielkie tam laboratoria i tak dalej, ale z drugiej strony widzimy ludzi, którzy chodzą wokół tej kuli w kombinezonach ochronnych, tam trzymają ją w zamkniętym środowisku, a tak naprawdę są filmy, na których oni trzymają tę kulę w rękach, palnikiem ją traktują, czyli takie wiesz, kupy się to nie trzyma w ogóle. To jest taki stek bzdur, w który jednak dużo ludzi jest w stanie uwierzyć. Tak, Jak to nie mówię, musimy, wiesz, Piotrek, nie musimy daleko iść. Przypomnij sobie te filmy na YouTubie, co były w trakcie pseudopandemii, gdzie ci wielcy tego świata z Niemiec, Francji, nie wiem, gdzieś tam skądś się spotykali, wszyscy bez maseczek, ale teraz uwaga, będziemy nakręcali, no to wkładajcie maseczki. I w to też masa ludzi uwierzyła, nie? tak, ale tutaj wiesz, z kulą z Buga jest tak, że kiedy my oglądamy na ten temat jakąś kompilację na YouTubie, Mhm. to taką kompilację, która jest, wiesz, wzbogacana lekko tam podrasowanymi grafikami i tak dalej, no to ta historia się trzyma jakoś, tak? Ta historia jest w miarę spójna. Natomiast kiedy my się temu przyglądamy od źródła, kiedy my się przyglądamy tym relacjom pochodzącym z Kolumbii, no to już wygląda na totalną popelinę wtedy, taką historyjkę pełną niedoróbek. Nawet się pojawiła taka hipoteza mówiąca, że nie do końca mamy do czynienia z jakąś prowokacją, tylko z reklamą po prostu. Ten facet, który nabył tą kulę, nabył ten artefakt, ten producent wykrywaczy, Mhm. mocno się, że tak powiem, reklamuje przy każdym filmiku pokazującym tą kulę. Jego logo jest zawsze gdzieś tam umieszczone. Ta firma się nazywa bodajże German Laboratory Company, Mhm. taka nazwa. I w ogóle taka nazwa, wiesz, kiedy Mausan mówi, że oddał kulę do German Laboratory, to część osób uzna, że oddał kulę do Niemiec, tak? A to po prostu firma się tak nazywa, firma kolumbijska. Także mocno zmanipulowana historia. Oczywiście są tacy, co w to uwierzą, ale są ludzie, którzy wierzą we wszystko. Mhm. I ja myślę, że z biegiem czasu przestaniemy słyszeć nowe informacje na ten temat, bo po prostu ta historia umrze własną, naturalną śmiercią, tak jak dziesiątki innych opowieści Jaime Mausana. Mhm. Zgadza się. Kolejna sprawa to taka, wiesz, bym powiedział, kolejna kontrowersja, która mówi w ogóle o odczytaniu tej tajemniczej inskrypcji z kuli. Co w ogóle na niej napisano? Powiem Ci, że teraz to już nie zacytuję z głowy, dlatego że ta inskrypcja jest no, bez sensu. Tak? Trudno to zapamiętać. Natomiast ona się odnosi do ludzkości, do świadomości, do przekraczania granic, wiesz. No i zabawne jest to, że to jest inskrypcja tak zapisana w kole. Te znaki wyglądają no po prostu jak szlaczki takie, no zwykłe takie, bardzo proste pismo, protopismo czy quasi-pismo. Pojawiły się sugestie, że to jest tak naprawdę pismo harapańskie, czyli to są rzeczywiste znaki, tylko umieszczone przez kogoś tam, narysowane na tej kuli w sposób też w sumie bardzo badziewny, jak się temu przyjrzymy. Ale ten ekspert Mausana twierdzi, że wrzucił te znaki do czata GPT, a czat mu przeczytał właśnie ten przekaz. Przekaz od obcych mu czat przeczytał. Także no wiesz, tam sam widzisz, jaki to jest poziom, prawda? Nie, no tak. Natomiast no, tak jak mówię, no to w ostatnich kilku latach były poważniejsze historie związane z UFO i one nie osiągały takiego stopnia popularności, jak ta opowieść o kuli z Buga. Bo tak naprawdę to nie jest pierwszy przypadek, kiedy taką kulę ktoś znajduje. Ona jest tak naprawdę prawdopodobnie elementem wiesz, jakiejś rakiety, jakimś zbiornikiem na paliwo. Możliwe, że to jest w ogóle element zaworu, taka kula. Też możliwe, że to są w ogóle dwie sklejone miski razem. Ale tam się ciągle jeszcze pojawiają jakieś sugestie mówiące, że w środku jest jakiś generator, wiesz, antymaterii i tak dalej. Oni się boją tego przepiłować, bo to pierdyknie.
I taka, wiesz, tak się ciągnie ta historia, no ale to już Tak flaki mocne, z olejem, nie? tak, mocne zmęczenie materiału, niemniej jednak jakieś tam jeszcze uwagę przyciąga. Mhm. Okej. I na zakończenie kilka takich rzeczy, co mnie tam dręczyły, bo była kiedyś mowa o takiej kuli Betsów, tak? Czym w ogóle była ta kula Betsów i jakie są szanse, że w ogóle tego typu obiekty są jakimiś sądami obcych? Kula Betsów to była tak naprawdę historyczna poprzedniczka kuli z Buga. W roku 1974 nam się pojawia historia tej kuli. One są do siebie i podobne, i niepodobne. Kula z Buga jest trochę większa, bo ma tam jakieś 50 około centymetrów średnicy. Kula Betsu była bodajże nieco mniejsza. Też to była metalowa sfera, gładka, praktycznie pozbawiona żadnych oznaczeń, jakichkolwiek oznaczeń. Została znaleziona przez rodzinę amerykańską na Florydzie po pożarze traw. Została wyciągnięta, no i była dość ciężka, wiesz. No, oni to zabrali do domu, po prostu metalowa kula, no zwykła. Zabrali to do domu jako ozdobę, no i twierdzili potem, że ta kula żyje własnym życiem, że ona wibruje, że ona drży, że ona dźwięki wydaje, że ona się samoczynnie porusza. Doszli do wniosku, że mają do czynienia z obcym artefaktem, z obcą sondą, tak? Ta kula została potem poddawana badaniom, pojawiły się bardzo kontrowersyjne hipotezy mówiące, że tam w środku jest jakaś materia nie z tego świata na przykład. I ta kula Betsów to jest historia, która od kilku lat jest bardzo często przypominana, także wiele osób to kojarzy, chociaż te dwie opowieści nie są tak do końca podobne, bo nawet wizualnie te kule się różnią. Jeżeli je coś łączy, to tylko hipoteza o tym, że mamy do czynienia z sądami istot pozaziemskich, mamy do czynienia z sądami, z jakimiś próbnikami, z tak zwanymi orbami, których zadaniem jest zbieranie informacji, no bo my cały czas, kiedy się mówi o zjawisku UFO, słyszymy o orbach i bardzo wiele osób, w tym na przykład dr Beatrice Villarroel, która zajmuje się i astronomią, i UFO, sugerują, że kto wie, może te latające kule niedoścignione, może te trudne do uchwycenia obiekty, no to są właśnie sondy obcych, może wyposażone w sztuczną inteligencję, które nas podglądają, które zbierają na nasz temat dane. Na ile to jest możliwe, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że te oba przypadki, czyli kula z Buga i kula Betsów, one są mocno podejrzane. No, kula z Buga jest podejrzana, wiadomo dlaczego. Wystarczy, że sobie obejrzycie, jak ona wygląda w wersji au naturel, czyli jak ona wygląda na zdjęciu, tylko takim prawdziwym zdjęciu, nie żadnym lekko zretuszowanym, bo istnieje bardzo dużo takich zretuszowanych, lekko podrasowanych zdjęć kuli z Buga i ona tam wygląda dobrze, jako coś tajemniczego, natomiast na większości realnych zdjęć wygląda po prostu jak coś, jak metalowy obiekt, przy którym ktoś grzebał, na którym ktoś coś, wiesz, wygrawerował. Tak to wygląda. I to jeszcze taki niewprawny rzemieślnik. Natomiast kula Betsów, no tutaj też był problem z nią, dlatego że sugerowano, że to jest po prostu rzeźba pewnego człowieka, który zgubił taki obiekt, kiedy przejeżdżał przez obszar, gdzie potem kulę Betsów znaleziono, ale legenda kuli z 1974 roku trwa nadal z tego powodu, że Betsowie potem zniknęli w jakiś sposób, to znaczy oni zrobili trochę szumu w mediach, pisano o tym, że jest rodzina, która znalazła obcy artefakt, potem to wszystko ucichło, no i narodziła się taka teoria spiskowa, która mówiła, że zresztą ta historia się narodziła w oparciu o to, co oni sami mówili, że no, ktoś im zapłacił za to, żeby przekazali ten obiekt i potem Betsowie sami gdzieś przepadli, zniknęli. Także, no widzisz, takie opowieści, tyle że no pytanie, czy te obce artefakty, obce sądy tutaj są, no jeżeli są, ok, jeżeli nawet czasami spadają, to super, ale dlaczego nikt po prostu nie weźmie, nie przepiłuje tej cienkiej powłoki, żeby zobaczyć, co jest w środku, czy to kuli Betsów, czy kuli z Buga i mamy sprawę załatwioną, tak? No ale nikt tego nie robi, no bo byłby koniec zagadki, tak? Wszystko by się skończyło, bo by się nagle okazało, że to jest po prostu puste w środku i to jest prowokacja. A póki się tego nie rozpoławia,
To można póki snuć teorię. tak, można kręcić kolejne filmiki i ciągnąć ten temat. Także ja uważam, że po tym wszystkim, co żeśmy zobaczyli, Kula z Buga jest manipulacją, a już sam fakt, że no, nakręca to Jaime Maussan i w ogóle widzimy, jak oni się tą kulą zajmują, czyli tutaj, wiesz, wielka ostrożność, no bo to obiekt niebezpieczny, bo sprawił, że się chłop pochorował jakiś tam, a sam Maussan trzyma to tak w rękach i tyle. I oni to młotkiem traktują i palnikiem traktują, no super, naprawdę, naprawdę, wiesz, odpowiedni sposób obchodzenia się z takim obiektem, tak? Czyli to taka historia, która wypłynęła jak wiele innych, ale ja ją osobiście uważam już na chwilę obecną za totalną manipulację i mistyfikację. Okej. Dzięki ogromne za przybliżenie tematu. My ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Ja również zachęcam, żeby pojawiać się na kanale u Piotrka. Tam wiele ciekawych rzeczy się zawsze pokazuje i zawsze warto być na czasie, bo zwłaszcza te osoby, które są głodne wiedzy, zachęcam, żeby tam sobie zajrzały. Dużo ciekawych rzeczy można znaleźć. Dzięki ogromne, Piotrze, za poświęcony wspólnie Pozdrawiam. spędzony czas i pozdrawiamy wszystkich. Do następnego razu.